Cześć! Zanim zaczniemy, chciałbym powitać Cię w pierwszym odcinku nowej serii, gdzie zobaczysz moją drogę od Polski aż po Istanbul. Prosiłbym Cię o zostawienie suba na kanale oraz o udostępnienie tego filmu dalej, by mógł dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dodatkowo drugi film dostępny jest już dla patronów. Nie chcesz czekać? Kliknij w link w opisie. Zaczynamy! Historię zaczniemy od Rumunii, kraju, do którego pomimo obowiązujących obostrzeń udało mi się wjechać ciężarówką, która zabrała mnie prosto z Polski. 36 minut jazdy. Weź tam do tego. Wylakowanie. Kurwa, daj mu tylko dowody rejestracyjne i osobisty. Bo o bagaż się zapyta, to chuj, mix. Nie wyszczególnie mu tam nic, mix to mix i chuj. Nie wyłazisz wcale. No zderzenie, kurwa, no to tak można powiedzieć jak teraz on u nas jest, tak? Ciuchata, bogata, tym rada, kurwa. Tam jak przyjeżdżasz, to nie ma nawet, kurwa, odczucia sekundy, żeby jest jakiś obcy człowiek w momencie, kurwa. Pierdalać mnie stąd! Za 300 metrów zjedź w prawo. Weź przejdź mi z lusterka. Jesteśmy już w Rumunii. Nie nagrywałem wcześniej, bo uznałem, że bez sensu nagrywać takie jałowe ujęcia tylko po to, żeby coś nagrać. Jesteśmy już w Rumunii i dzisiaj pojedziemy do Bukaresztu. W Bukareszcie planuję zostać do wtorku, a potem już cisnę na Bułgarię. Na Bułgarię i potem na Turcję. Tak, w Bułgarii prawdopodobnie normalnie chyba mam już nocleg u znajomych, więc powinno być git. W Rzeszowie pierwszą noc spędziłem przez couchsurfing, a drugą teraz tutaj w ciężarówce. Tutaj proszę bardzo, chłopaki wszyscy na miejscu, 3 muszkieterowie, wszystko się zgadza. Dronem trochę polatałem, chociaż tu jest przy autostradzie, to też zakłócenia były takie trochę, no nieprzyjemnie było jednak, bo tak czułem, że odlatywałem 30 metrów w stronę aut, w stronę antena, kurczę, gubi tak lagowało, więc muszę uważać, muszę też tam jakąś aktualizację zainstalować. Ale co, jedzonko będziemy teraz sobie ogarniać, ale dobrze jest. No, ogólnie do Bukaresztu zostało 409-10 km, więc no długo będziemy jeszcze jechać, ale git. Myślę, że jest lepiej niż gorzej. Jest lepiej niż gorzej. Ważne, że do przodu. Jesteśmy pod Bukaresztem, gdzie właśnie trwa rozładunek i Paweł zaraz mnie pójdzie podwiezie do Bukaresztu. I to chyba będzie na tyle jazdy tutaj, ponieważ ja chyba jutro już jedę na wschód do Rumunii i do Słonecznych Wybrzeży w Bułgarii. Chciałbym szybko pojutrze dotrzeć do Turcji, żeby kurczę się mi nie zamknęła Turcja. Nowy szczep jakiś wszedł niby. I nagle wszyscy się chcą zamykać. No. Ale dzisiaj przynajmniej coś pozwiedzamy, bo dzisiaj w końcu zwiedzamy Bukareszt. Jest git. Dobry, witam Was wszystkich oficjalnie już w Budapeszcie, znaczy w Bukareszcie. W Rumunii, w stolicy Rumunii. Jest to miasto w XVIII-XIX wieku określone mianem Małego Paryża. A za mną największy budynek w Rumunii, parlament i również drugi największy budynek na świecie, zaraz po Pentagonie. Jest to budynek, który jest większy od samej Wielkiej Piramidy w Gizie, więc naprawdę jest przeogromny, ma 1000 pokoi, 450 żyrandoli, zajmuje, uwaga, 330 000 km² powierzchni. To jest po prostu... Jakie to jest wielkie, nie mam pytań, naprawdę. That's what she said. No jest przeogromny. Mieli rozmach i naprawdę od tego momentu rozpoczynamy zwiedzanie po Bukareszcie. Zapraszam. To co widzicie za mną, jest to najstarszy hotel w Bukareszcie, który został zbudowany w 1808 roku. Jest też tam restauracja na takim bardzo fajnym dziedzińcu, które tam trochę ponagrywałem. Próbowałem wejść na górę, ale mnie trochę wygonili. No, najstarszy hotel
w Bukareszcie z 1808 roku. Dobra, chowam, bo pada i mi zaleje wszystko. Miejsce, do którego właśnie wchodzę, to jedna z najpiękniejszych księgarni na świecie, a jej nazwa oznacza karuzelę światła. Zbudowana została w 1903 roku przez grecką rodzinę, ale dopiero w 2007 roku powróciła w prawowite ręce i to wtedy rozpoczęła się renowacja i odbudowa księgarni. W pracę zaangażowane było ponad 75 osób, a prace renowacyjne zajęły ponad 5 lat, podczas których zadbano o najmniejsze detale. Księgarnia posiada 3 piętra, zajmując obszar około 1 km², gdzie znajdują się dziesiątki tysięcy książek. Znajdujemy się teraz niedaleko Muzeum Naturalnego, a za mną w tym miejscu jest jedna z ładniejszych cerkwi tutaj w Bukareszcie, mimo że jest dość malutka, bym powiedział, ale jest dość stara, też naprawdę stara, ponieważ jest zbudowana w 1724 roku. Cerkiew, która nazywa się tak, a tak, ponieważ nie będę kaleczył wymowy. I co? Jest ogólnie, będąc tutaj, ma się wrażenie, że jest więcej cerkwi niż ludzi, szczególnie w tym momencie, kiedy jest to naprawdę tak pusto. Raz, że zima, a dwa, że srowit. No, ale kurczę, zobaczę, może się tam uda wejść, bo jest naprawdę elegancko. Zobaczcie. Tutaj jest tak ładnie. To jest taki dziedziniec z takimi właśnie starymi nie wiem, relikwiami takimi tej cerkwi. Wiem, że relikwia to jest co innego, ale no ogólnie, że tutaj dużo takich smaczków, jakieś posągi, jakieś nagrobki. Czy to jest oryginalne? Nie wiem, prawdopodobnie nie, ale fajnie sobie myśleć teraz, że to może być takie stare. Ale że to jest tak pusto, że to jest tak cicho. Właśnie o to mi chodziło, że Bukareszt to jest takie miasto, które, żeby pokazało siebie, taką wiecie, taką prawdziwą twarz Bukaresztu, trzeba tu trochę posiedzieć, trochę pogrzebać. Więc wiadomo, że żebym ja tą twarz ujrzał prawdziwą, to ja musiałbym tutaj pewnie miesiąc być, prawda, żeby codziennie coś odkrywać, ale to jest takie fajne miasto, które zawsze może czymś zaskoczyć. Przynajmniej tak mi się wydaje z tego, co tutaj jestem już te parę godzin. Bo to nie jest tak, że ja to miejsce znalazłem, bo zobaczyłem gdzieś z daleka. Ja je dzięki internetowi znalazłem, tak to bym o nim nie wiedział. Ale to sobie wszedłem tutaj i mogę sobie to miejsce odkryć tak po swojemu, bez turystów. Fajnie. Kolejnym miejscem, które chcę wam pokazać, jest to taki pasaż, takie kolejne miejsce perełka, które pomiędzy tymi szarymi blokami się naprawdę nie wyróżnia. Trochę mi przypomina to jedno takie, co w Odesie widziałem, ale no, lubię takie miejsca właśnie odkrywać i to jest jedno z tych miejsc. Naprawdę to jest ciekawe. To miejsce jest ogólnie pełne różnych kawiarenek, takich małych sklepików. Tak. I to w sumie tyle. Taki masz pasaż, którego nazwę macie na ekranie, ponieważ nie będę kaleczył wymowy. Fajne. Fajne miejsce. Muszę powiedzieć, że coś czuję, że ten ból pleców to przyjdzie szybciej niż po 30. O, ale człowiek zmęczony tak chwilę pochodzi z tym plecakiem ogromnym. Ale warto, czuję takie spełnienie, czuję po prostu, że jest kurde fajnie. Lecimy dalej. Dobra, a więc jest to miejsce, które jest możliwe jednym z najpopularniejszych miejsc instagramowych tutaj w Bukareszcie, ponieważ tam są parasolki, które normalnie w sezonie, albo przynajmniej jakieś ciepło i nie pada, no więc w sezonie są rozciągnięte, kropelka, są rozciągnięte tak od samego końca do drugiego końca. No, ale w sumie to ja raczej tak nigdy instagramowy nie będę, bo się aż tak w to nie mam chyba cierpliwości do Instagrama, takiej jak ją mam do YouTube'a. Albo przynajmniej nie mam telefonu na tyle dobrego, żeby móc tak ładnie wszystko wrzucać. No, ale tak coś nagram i wam pokażę, jak to wygląda teraz. Jakiś filmik znajdę w necie, albo zdjęcia, jak to wygląda w sezonie. Dobra, jesteśmy w kolejnym miejscu, znowu coś jest na obiektywie, ale tak. Jesteśmy na placu Rewolucji, który za mną widać, jest za mną. Jest to plac, który
upamiętnia wydarzenia z 1989 roku, czyli tak jak w zasadzie wszędzie komunizm upadał, tak i tutaj to też miało miejsce. I właśnie 1989 roku tutaj też naród powstał z kolan. Te ludzie rozpoczęli rewolucję, która zaprzestała prezydenturę ówczesnego prezydenta, którego znowu imię macie tutaj wyświetlone, ponieważ nie chcę znowu wymowy psuć, który urzędował od 1974 roku aż do 1989. Na tym placu strzelano do ludzi. Ludzie walczyli z władzą i strzelano do nich na tym placu i tamten pomnik upamiętnia tamte wydarzenia i tamte ofiary. No dzięki nim mogę teraz tu być, co nie? I zwiedzać, więc no trzeba być wdzięcznym tym ludziom, że walczyli. Więcej nie powiem, bo nie znam się, a też nie chcę udawać, że się znam. Ale to jest tutaj taka, proszę bardzo, fajny chodniczek pomysłowy z drewna, z takich prążków drewnianych. To jest też coś ciekawego. No. Pamiętacie, jak wspominałem, że tutaj Bukareszt jest takim Paryżem Wschodu? To właśnie dlatego. Między innymi dla polepszenia stosunków Zachodu ze Wschodem, taki Bukareszt sobie też budował łuk triumfalny na wzór tego paryskiego. W 1874 roku, jak się nie mylę. Przed chwilą sprawdzałem, ale mogłem przykręcić datę. No i na początku był taki drewniany, a potem powstał taki łuk, taki łuk ceglany. No i na sam koniec dzisiejszego dnia i w zasadzie już mojej takiej wizyty w samym Bukareszcie zabiorę Was tutaj do Zielonych Płuc Bukaresztu, czyli do parku, którego znowu nazwę macie tutaj, ponieważ nie będę kaleczył wymowy. Nie wiem, nie znam, to się nie wypowiem. Tam się kłonie przytulają, ojoj. No i tu sobie jeszcze wychilluję. Mam kimę niedługo, więc... Ale fajnie, dzisiaj będzie jeszcze dopiero początek. Ale fajnie jest Bukareszt, muszę powiedzieć. Mega mi się podoba. Spodziewałem się mniej, a dostałem o wiele więcej niż się spodziewałem, więc kurczę... Jest pięknie. Kurtkę założę, jeśli ponagrywam. Bukareszt nocą, oddaje się widokom, w żyłach krąży alkohol. Pytają czemu wciąż mnie, pytają po co. A ja po prostu latam po świecie, choć nie byłem orłem z geografii. 4 strony świata to jedno z moich pasji. Wybierz miejsce i wrzuć je na globus. Samolot, pociąg, autobus. Latam po świecie, choć nie byłem orłem z geografii. 4 strony świata to jedno z moich pasji. Wybierz miejsce i wrzuć je na globus. Samolot, pociąg, autobus i znowu. Już jest dość późno, jest 9 wieczorem w Bukareszcie. Ja czekam teraz na ser, aż mnie tutaj odbierze i idziemy razem do Denisa i do Flawiany. Takich, co poznałem właśnie rok temu, taka ekipka. To muszę ważył, tutaj takie rumuniątko mała chodzi. 5 lat, 1,20 m, nie, nawet nie, 1,10 m wzrostu, wiecie, rączki takie małe, że to w kieszeni włoży, nawet człowiek nie poczuje i kurde, takim ciekawym może się zrobić. Więc uważam, pilnuję się. No, ale fajnie, już jutro cisnę na Bułgarię. Mam parę pomysłów. Ale fajny Bukareszt. Te światła mnie kupiły, no ale tyle co to światło jest w tym mieście, to mi się tak podoba, że szok. Fajne miasto, podoba mi się. W Bukareszcie miałem okazję spotkać się z Serkanem, Andrejem, Flawianą i Denisem, których poznałem prawie 2 lata temu, jadąc autostopem przez rumuńskie Karpaty. Jest to kolejny dowód, że przyjaźnie, które tworzymy podczas podróży, nie są przelotne, a wręcz przeciwnie, są silne i z biegiem czasu doceniamy je jeszcze bardziej. A więc co? Z Bukaresztu ruszyłem autostopem na wschód, nad Morze Czarne. Na pierwsze auto czekałem zaledwie 10 minut, które zabrało mnie prosto do Konstancy. Po drodze pisząc jeden egzamin z biomechaniki na telefonie. Stałem. Dzień dobry. Oj, widzę, że baterii nie ma, muszę zmienić, ale dobra. Jestem już nad Morzem Czarnym. Dojechałem, chyba tutaj dzisiaj zostanę jednak, jeszcze dzisiaj w Rumunii ostatnią noc spędzę. Jutro lecę na Turcję, a tam jest opuszczony statek.
o którym właśnie wam już pewnie opowiedziałem. Tak, ten liczący 131 metrów statek, posiadający 4 nazwy, osiadł na mieliźnie w 1968 roku. Od tamtej pory niszczę je, będąc główną atrakcją nadmorskiej wioski. A funkcja statku była głównie transportowo-zaopatrzeniowa i miała okazję dopłynąć m.in. do Australii czy kanału panamskiego. Bo pewnie dograłem już lektora, ale muszę powiedzieć, że jest tutaj naprawdę... jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Kurczę, fajnie, czuję się naprawdę tak... Tutaj ludzie tak chodzą, machają mi na ulicach. Fajne uczucie, fajne uczucie. Fajnie. Teraz tak wspomogę się trochę telefonem, żeby wam coś o tym statku opowiedzieć. Niestety tak musicie mi wybaczyć, że ja się nie znam na takich rzeczach, ale to wiecie, na wszystkim się nie można znać. A więc tak, ten statek, on się rozbił tutaj w 1968 roku i on przypłynął tutaj do nas z Irlandii Północnej. Z Irlandii Północnej, gdzie został zbudowany w 1942. A i to jest ona, bo o statkach się mówi na ona, a nie na on. W 1942 został zbudowany. Ogólnie miał 4 nazwy ten statek. Pierwszy miał Emre Strength, drugą miał Saxon Star, trzecie Red Brook i czwartą Ewangelia, czyli tak jak jest teraz rozbite. No. Ludzie idą głupio mi tak gadać, więc jak coś co wam jeszcze dopowiem, to wam to dopowiem w lektorze. Ale ogólnie jest tu już dość trochę czasu już tu jest ten statek. Tej nocy postanowiłem spać w rybackiej łódce, ponieważ z taktycznego punktu widzenia chroniła mnie ona przed bezdomnymi psami, których w okolicy nie brakowało. Dzień dobry. Proszę bardzo. Jest ten namiot. W namiocie jest jakaś 4 rano. No, o 20 już spałem chyba, wydaje mi się. Tak się przed parę godzin się tak podbudałem. Ale ogólnie spoko, tego potrzebowałem właśnie. Trochę za bardzo schizowałem, bo dawno nie spałem w tym namiocie, jednak wiecie. Tutaj stukło. I było jak było, ale... Ale jest dobrze. Już dobrze. Takiej właśnie nocy w namiocie przy morzu potrzebowałem. Dobra. Ja już się zwinąłem, plecak zwinięty. Tam już namiotu nie ma. Trochę mokry jest, więc będę musiał go sobie dzisiaj wysuszyć, jak gdzieś dojadę, jak dojadę do hosta. Oby mi się to udało. A jak nie, no to dzisiaj jak będę spał jeszcze w nim, to nic się też nie stanie, po prostu go wysuszę. Mam nadzieję, że padać nie będzie. Idźmy na wrotówkę, jest 5 godzina, 5:49, za 10:06 akurat. Godzinkę się przejdę, dojdę do tej miejscówki. Zjeść, no na czczo będę jechał, zjem coś potem. No. Trochę się budziłem w ciągu nocy z 3 razy, ale ogólnie jest dobrze. Fajnie było. Być nad Morzem Czarnym. Fajnie. Lecimy na wylotówkę. Granica, którą przekroczyłem, wydawała się praktycznie martwa. Pojedyncze auta, prawie 0 ludzi, a wszystkie formalności związane z przekraczaniem granicy zajęły mi może z 20 minut. Celnik życzył mi szerokiej drogi, a ja byłem gotowy na kolejne państwo na mojej liście. Bułgarię. I uwaga, za moment 32 kraj do kolekcji. A jaki? Bułgaria. No.
I chodzimy do Bułgarii. Jeszcze kontrola na Bułgarii, można jechać do Turcji. Dobra, jestem już w Bułgarii. Tylko kurde, nic tu nie jeździ. Do najbliższej mojej wioski jest 6 km z buta. Ale to jest ta jedna droga prosta w zasadzie. To trochę mi się nie chce iść z buta bez sensu. Ale z drugiej strony to może być więcej aut wtedy, które będą jechały gdzieś. Więc zobaczę, poczekam tutaj pół godziny albo godzinę. Jak w godzinie nic się nie uda wykaraskać, to idę z buta i łapię. Nie wiem, nie mam pomysłu w sumie. Ale chyba pójdę z buta jednak. Pójdę z buta i będę łapał. 6 km nie dystans. Tak chyba zrobię. No. W Bułgarii szło mi dość opornie. Na początku sporadycznie przejeżdżające raz na 20 minut auta, a potem pokonywanie pieszo kilkukilometrowych odcinków, by dojść do głównych dróg. As if you're a witness to your own mistakes, it's easy to play along. After you see what the choices came to be, like a storm that's passed on. Oh, the brain down the drain. Oh, the fuse, the abuse. Oh, Dobra, nie ma tragedii. Jestem w Warnie. Liczyłem po cichu, że gość będzie jechał główną trasą, ale niestety nie jedzie. Lecę. Na czczo i bez wody, ale pocisnę ile jestem w stanie. No. Już taka duża metropolia teraz. Warna. Lecimy. Tego dnia przeszedłem łącznie ponad 35 km, mając na plecach ponad 25 kg bagażu. Dlatego właśnie będąc w Burgas, pozwoliłem sobie na chwilę słabości. Zamiast spać w namiocie w środku miasta, znalazłem sobie nocleg przez Airbnb. is lifelong. See the water flowing under bridges. I, my friend, has come. Dzień dobry. Wczoraj już nic nie nagrywałem, bo bardzo mało wczoraj nagrywałem. Wczoraj był kryzys. Spałem pierwszy raz w życiu w hostelu. No i co? Nie wyspałem się. Jak się spałem w hostelu, to już jest znak, że serio musiałem być zmęczony. Ale zdążyłem przynajmniej wysuszyć sobie namiot, śpiwór, matę na wylotówkę. Go! Dobra, ale mi się udało szybko. Dosłownie minutę łapałem, jeszcze nawet nie zdążyłem dojść na wylotówkę. Już się tutaj zatrzymał. I to jest dobrze. O, teraz przejdę jeszcze przez wieś i do Turcji już raz, dwa. Z Burgas dzień rozpoczął się naprawdę dobrze. Zatrzymał się Iwan, który zawiózł mnie na drogę idącą prosto do granicy z Turcją, skąd poszło już naprawdę gładko. Na kolejne auto czekałem raptem 10 minut, a na kolejne 10. Zatrzymała się rodzina dużym busem, która przez granicę zawiozła mnie aż do miejscowości Korlu, tylko 100 km od Istanbulu. Jest Turcja! Udało się. Było się bez większych przygód. Tylko plecak otworzyłem, pokazałem, że mam elektronikę i luz. Udało się. Po drodze zatrzymaliśmy się w miejscowości Kirklarey, gdzie miałem okazję pierwszy raz spróbować koftę i ajranu. Nie wiem, co mogę powiedzieć. Chyba to jest ta właśnie magia świąt. Jestem tu dosłownie chwilę, a już dostałem jedzonko. Co to? Koftę. Dostałem koftę. Teşekkür ederim. To jest chyba ta magia świąt. Mam podwózkę praktycznie z godziny od Istambułu. Niesamowicie. A w Turcji, jak w Turcji, bajka.
Zostałem kompletnie zaskoczony, jak łatwo było mi łapać stopa oraz jak pomocni byli kierowcy. A to było tylko 100 km. Dobra, jesteśmy. Jest Turcja. Autostopem do Turcji i autostopem po turecku uważam za rozpoczęte. Biorę tutaj wskazówkę od znajomego Turka. Mówi, że jak są zielone tabliczki, to łapać nie mogę. Ale jak są niebieskie, to mogę. I tu z tego co widzę są niebieskie. I tu jest droga na Istanbul. Za moment. Do Istanbulu 100 km. No już kurwa powinno być z górki, co nie? No co mogę powiedzieć, no. Lecimy. Rzucić to wszystko i wyjechać do Turcji. No. Lecimy. Merhaba. İstanbul. Okay. On this road? Okay, it's okay. Okay. Powiem tak, już drugie auto zatrzymało w trybie natychmiastowym i kurczę, no jestem w szoku, co nie? Jeśli Turcja utrzyma taką samą tendencję przez następne kilka dni, to może być nieźle. To może być nieźle. Naprawdę jest, kurczę, rajsko. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. İçinde bekle olur mu? Tabii. Hemen ikisinde varsa... Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Nasıl? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Dojechałem do Istambułu, gdzie spotkałem się z Gokhanem, moim couchsurfingowym hostem. Dzień dobry. To już wiecie, ale... Jestem w Stambule. Taki mam widok. Tutaj z mieszkania u hosta przez couchsurfing. No, uważam, że jest zacnie. Są święta, więc jestem też świątecznie wystrojony oczywiście. Fajnie, kurczę. Wesołych świąt wam życzę, chociaż u was to pewnie już może nawet i święta wielkanocne nadchodzą, więc smacznego jajka, bo nie wiem kiedy to w ogóle wyjdą te odcinki. Chociaż to będzie jeden z pierwszych, to też raczej luz. Gdzie tu jest światło? O, lepiej. Muszę powiedzieć, że Turcja mnie tak zaskoczyła już na samym wejściu. To chyba jakaś magia świąt, mi się wydaje, że to tak kurczę poszło za łatwo, muszę powiedzieć na początku. Tutaj jedzonko, tu znowu od każdego kierowcy coś dzisiaj dostałem, co nie? Od pierwszego jednego nie dostałem, ale nie wymagam niczego, prawda?
A tak to jedzenie, kasa tu, pych. Jezu, ja nic nie chcę, panie. Chcę tylko jechać do przodu. Proszę bardzo. Nie będę nagrywał, bo może sobie nie życzę. No. Ale jest naprawdę, kurczę, tak jest fajnie. Idę sobie załatwić dzisiaj jeszcze kartę. Kartę z internetem. Idę sobie załatwić jeszcze dzisiaj jakieś może klapki sobie kupię, bo tu jest kurczę 13 stopni i mi jest gorąco. Seryjnie jest mi gorąco. I będziemy cisnąć po Turcji. Może od soboty. Chociaż jest ta niby kwarantanna jakaś, w sensie lockdown weekendowy, więc nie wiem jak to pójdzie, ale zobaczymy. Ktoś pewnie na pewno jeździ. Nie ma szans, żeby ktoś nie jeździło. Ciśniemy na Kapadocie chyba najpierw. I co? Wyliczyłem sobie, że mam 19 dni po Turcji, dając sobie 5 dni na powrót. Przy tym, że daję sobie, zakładam, że jest ta narodowa kwarantanna. Znaczy ona jest i dopiero tak naprawdę od 18 stycznia jak wrócę, to już nie mam kwarantanny wjeżdżając. Więc muszę wyjechać 18. Chociaż wszyscy wiemy, że jakbym wjechał tranzytem, to bym nie miał, ale wykorzystam to na swoją korzyść i po prostu będę miał dłuższy trip. A najwyżej będę miał poprawki. Trudno. Wiecie jak to jest. Egzamin zawsze się poprawi. Ale tripy, podróże, to jest dopiero, wiecie, prawdziwe tutaj poznawanie świata. Więc ja wam życzę wesołych świąt. Ja szczęśliwego nowego roku jeszcze wam życzyć będę. Kłaniam się nisko, aż po same kule i... No, fajnie jest. Tam jest chyba już Azja, mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Nie, to jeszcze nie jest Azja. Tam jest dopiero taka większa rzeka i tam jest dopiero Azja. To jeszcze nie jest. Ale no wiecie, jak jest. I tym samym kończymy ten odcinek. Przypominam o zostawieniu suba oraz o zostawieniu komentarza o treści Selam, jeśli dotarłeś do tego momentu. Jeśli nie możesz doczekać się aż wrzucę kolejny film, to zapraszam Cię do dołączenia do grona patronów. To kolejny odcinek obejrzysz już teraz. Do zobaczenia do następnego. Cześć. حي على الفلاح